Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj będziemy kontynuować historię z mangi Gine Reboot, a konkretnie spin-offu tej mangi. Jest to mój 4. odcinek. Ta manga nie jest dzielona na rozdziały ze względu na to, że autor wrzuca ją po prostu strona po stronie na swojego DeviantArta. Oczywiście linki do autora znajdziecie w opisie, ale jeszcze słowem wstępu, właśnie nawiązując do autora tej mangi, myślę, że to może być nasza już mała tradycja, bo bardzo za to autorowi dziękuję. Komentuje on, ogląda moje filmy, mało tego, dosłownie w pierwszej godzinie od opublikowania ostatniego odcinka już widziałem komentarz, co jest dość niesamowite, biorąc pod uwagę to, że autor pochodzi z Meksyku, więc tam strefa czasowa jest zupełnie inna. Jeśli dobrze kojarzę, no to przynajmniej z 8-7 godzin jest różnicy? Musiałbym to sprawdzić. No dokładnie, 7-8 godzin w zależności prawdopodobnie od, może nie od strefy czasowej, ale pewnie od czasu letniego czy zimowego, więc jak ja wrzucałem film o na przykład 15, no to u nich była na przykład 7 albo 8, więc tym bardziej doceniam, no ale najbardziej doceniam to, co tutaj autor napisał. Oczywiście komentarz wam wkleję. Bardzo dziękuję za twój świetny film, Adacho. Nie masz pojęcia, jak bardzo rozbawiłeś mnie, gdy zobaczyłem cię leżącego na ziemi i udającego scenę, w której Gine była uwięziona przez faszę. Jak widzimy, XD jest międzykulturową emotką, która nawet jest używana przez ludzi zza oceanu. I tak, wszyscy wiemy, że ostatecznie to fasza ląduje na ostatnim miejscu w drużynie Bardocka, ale prawdziwe pytanie brzmi, jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Myślę, że tego nawiązania akurat nikt poza Polską nie skojarzy. To właśnie tę historię już wkrótce odkryjemy. Mam nadzieję, że będziecie cieszyć się tą opowieścią tak samo, jak ja cieszę się tworząc ją. Dziękuję, że daliście mi możliwość zaprosić was do bycia częścią tego nowego uniwersum. Korzystając z okazji, życzę wam wszystkim pięknych świąt Bożego Narodzenia i niesamowitego Nowego Roku. Bardzo dziękujemy. Ja odpisałem i się potem nawet zdziwiłem, bo nie wiedziałem, że Feliz Navidad oznacza wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jest nawet przecież taka piosenka. Feliz Navidad, pa 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 pa. Chociaż w sumie tam dalej w tekście jest I wish you all to very Merry Christmas. I wish you very Merry Christmas. Coś takiego tam jest. Więc ma to sens. No okej, dziękuję. Ja już wam to wrzucam po świętach, chociaż nagrywam to w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, więc dla mnie jeszcze święta trwają, ale niemniej skupmy się na historii. Jak pamiętacie, Gine i Fasza są w komorach leczniczych, obie są przypisane do następnej misji, więc misja w drużynie Bardocka będzie odbywała się z 6 członkami i ta kobieta, która poradzi sobie lepiej, będzie mogła zatrzymać miejsce. Ła, co ja to widzę? Fasza przymila się do Bardocka? Czekajcie. Parę godzin później. Słuchaj, Fasza, tak naprawdę cieszę się, że znowu cię zobaczyłam. Dobrze sobie zawalczyłyśmy i mamy obie szanse na to, żeby być w drużynie Bardocka. Więc którakolwiek z nas wygra, niech nie będzie między nami żadnej złej krwi, dobrze? Fasza, kurde, jest jakaś zezłoszczona, poddenerwowana, zestresowana. Myślę, że jej wydawało się, że ta walka pójdzie jej jak z płatka i teraz jest trochę zezłoszczona ze względu na to, że to jest pierwsza walka, której ona nie wygrała z Gine w ogóle w życiu. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, Gine. Nie pozwolę ci na to, żebyś mnie upokorzyła po raz kolejny. Od teraz będę cię pokonywać za każdym razem, więc lepiej uważaj. Gine, Fasza, jesteście wyleczone? Zaraz wylatujemy. Nagle zjawia się w sali Bardock. Tak, Bardock, jestem gotowa na wszystko. Czekaj, co ty robisz? Bardock, doceniłabym to, gdybyś mnie zapoznał ze szczegółami misji. Gine jest zazdrosna. O nie, Fasza ją prowokuje. To oznacza wojnę. Wiecie, co sobie myślę? Że Fasza tak naprawdę chce sprowokować trochę Ginę. W takim sensie, że ją zmotywować. Bo nie sądzę, żeby Fasza patrzyła na Bardocka jako na potencjalnego partnera, ale ona wie, że Gine kocha się w Bardocku, więc myślę, że w ten sposób zmotywuje Ginę do tego, żeby ona nie była miękka na tej misji. Bo Gine albo będzie dawać z siebie 100%, albo będzie w niebezpieczeństwie, kiedy przyjdzie co do czego. Tak myślę. Więc ja tutaj mimo wszystko na Faszy jeszcze nie wieszam psów. No i widzimy drużynę Bardocka, w zasadzie 6-osobową w tym momencie, która wylatuje na swoją misję. Wygląda na to, że to misja, w której będziemy musieli pójść na całego. Frieza chce, żebyśmy zdobyli jakieś dziwne minerały, które są unikalne dla tej planety. Mamy rozkaz, żeby utrzymać ekosystem tej planety praktycznie nietknięty. Naszym celem jest tylko wyeliminowanie tutejszych form życia, oznajmia Bardock. Do czego Tora jeszcze dorzuca, że skautery wskazują na to, że na tej planecie mamy tylko 6 miast.
How convenient, można było powiedzieć. Cóż za wygoda. 6 miast, 6 osób, które są na misję, każdy dostanie jedno. Spotkamy się w tym miejscu, jak już będziemy po wszystkim. Ginę, masz rozkaz, żeby zniszczyć to Oha, widzę, że tutaj Sugar zrobił. Masz rozkaz, żeby zniszczyć to miasto. Tak, nie ma problemu. Sugar mimo wszystko wyskakuje przez szereg i niszczy to miasto jednym kiblastem. Durniu, Frieza chciał utrzymać tę planetę nietkniętą. Nie strzelaj kiblastami w ten sposób. Nie no, chyba faktycznie Sugesha powinni wyrzucić z tej drużyny. Uważaj jak strzelasz. W przeciwnym razie Frieza utnie nam łby. Ale ja lubię mój łeb, mówi Sugesh. No, używaj go częściej, baranie. Wszyscy wiedzą co robić. W takim razie co teraz? Jak jedno miasto zniszczone? Będą mogły... O nie, no Fasza będzie... Ginę będzie musiała zabijać bezbrodne istnienia. Ona chyba jest za dobra na to wszystko. Polecimy tam i przeprowadzimy czystkę w miastach. Próbujcie nie niszczyć za dużo budynków. Jestem pewna, że poradzę sobie z tubylcami szybciej niż ty, Ginę. Ha! Chciałabyś! To ja będę lepsza. Atak Sugesha faktycznie wywołał dużo zniszczeń, ale mój skauter pokazuje, że są tam jeszcze formy życia. Dokończę to, co on rozpoczął. Nie ma opcji, żebym pozwoliła Faszy wygrać. W tych ruinach nie widzę tutaj nikogo. Ci, którzy przetrwali, muszą się chować w tych domach. No dobra, rozpocznijmy to. Ginę wyważa drzwi butem i widzi biedną rodzinę, która trzęsie się ze strachu razem ze swoim dzieckiem. Ona nie jest skrojona do tego. Ona nie jest skrojona do tego. Patrzcie. W ostatnim momencie decyduje się nie atakować. Co jest ze mną? Dlaczego się trzęsę? To powinno być łatwe. Dlaczego wątpię? Przygotowywałam się całe życie na to, żeby być w drużynie z Bardokiem. Jestem mi o krok od tego, żeby osiągnąć ten cel. Nie bądź tchórzem, Ginę, po prostu ich zabij. I jesteś tu po to, żeby nam pomóc? Proszę. O nie! Mały dzieciak UFO jest przestraszony i prosi Ginę o pomoc. O nie, a ta chce ich oszczędzić, ale zamyka oczy i wystrzeliwuje kiblast. O nie! Ona nie zabiła ich! Zrobiła dziurę w ścianie. Macie teraz możliwość ucieknięcia z tej planety. Weźcie rodzinę, znajdźcie statek i nie spoglądajcie za siebie. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że okazanie im litości nie skończy się dla mnie źle. Dobra, nieważne. Nadal mam robotę do... Pomocy! Jesteśmy uwięzieni! Nagle wszystkie głosy się odzywają. I chyba inni zobaczyli. O nie, ginę i pomaga! Szybko! Szybko odpuściła. Podnosi budynek. Uciekajcie stąd! Wasza planeta jest atakowana! Najeźdźcy chcą was wybić! Nie ma czasu do stracenia, podczas kiedy to Ginę jest tym najeźdźcą. Niech ktoś mi pomoże, moja córka jest w środku! Wykrzykuje jakiś alien, wskazując na budynek, który chwilę później wybucha, ale z niego wylatuje Ginę i udaje jej się uratować to dziecko. Wow, było blisko. Jesteście bezpieczni. O, dziękuję bardzo. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Dzięki, że nam pomogłaś. Jak nasz wybawca ma na imię? Ginę. Żeby potem nie było tak, że oni rozniosą to imię gdzieś po kosmosie, Frieza się dowie i będzie wiedział, że to ona ich wszystkich uratowała. Bardzo dziękujemy za pomoc. Jesteś bardzo miła, Ginę. Patrzcie, co się dzieje. Bardok to widzi. O, dlaczego on nie poleciał do innego miasta? Śledził ją? Bardok spogląda na to wszystko. Okej. Ale w sumie, czy ona nie wykonała swojej misji przypadkiem? Oni nie mieli za misję zabić tych ludzi dla samego zabicia, tylko po prostu mieli oczyścić planetę. Więc ona po prostu pozbyła się tych ludzi, ale oni poszli gdzie indziej. W międzyczasie na dalekiej planecie o arktycznym klimacie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Na tej planecie nic nie ma. Powiadomię planetę Vegeta. Drużyna rekonesansu do planety Vegeta. Zgłaszamy się, słyszycie mnie? Czekajcie, co się dzieje? Co się dzieje? Nagle jeden kumpel jest zniszczony tego Saiyanina? Ej, co to jest za rzecz? Czemu mój skauter tego nie wyczuł? Czekajcie, czy to są te psy, które widzieliśmy na okładce pierwszego rozdziału? Oj, będziemy mieli coś tutaj jeszcze. W międzyczasie Ginę rozmyślała nad tym, dlaczego pomogła tym mieszkańcom, zamiast po prostu ich wyczyścić. W sensie ich pozbyć. Zrobiła coś, co nie pasuje do sajańskiej wojowniczki. O! Jestem zaskoczony, Ginę. Nie sądziłem, że uda ci się tutaj przyjść szybciej. No bo w sumie ci pozostali, skoro oni ich faktycznie wybijali, to reszta tych tubylców musiała uciekać, więc oni musieli się za nimi ganiać. A w momencie, w którym Ginę pomogła tej pierwszej rodzinie, to reszta do niej pewnie przyszła i ona mogła dzięki temu trochę zaoszczędzić czasu. Tak to widzę, być może sobie trochę dopowiadam, ale ma to sens, bo po prostu poszło jej szybciej, bo oni przed nią nie uciekali. Toma, kiedy tutaj przylecieliście?
Wygląda na to, że pierwsza wykonałaś robotę. Musisz naprawdę bardzo chcieć być w tej drużynie, prawda? Wygląda na to, że Fasza będzie musiała sobie jakoś poradzić, znaleźć miejsce gdzie indziej. Ginę, wybiłaś tych ludzi czy nie? Nagle zgłasza się Planeta Vegeta. Okej, do Bardoka na skauter ktoś dzwoni. Planeta Vegeta do drużyny 7. Bardok, słyszysz mnie? Oj, Fasza, uspokój się. Nie widzisz tego, jak bardzo brudna jest Ginę? Oczywiście, że wykonała zadanie. Może po prostu jesteś trochę zazdrosna, dlatego że lepiej jej poszło. Haha, mówi Shugerz, który tym razem trochę ratuje skórę Ginę. To dziwne, nagle wtrąca się Tora. Mój skauter wykrywa grupę energii, które uciekają z planety. Nie polecieli bardzo daleko. Borgos, myślisz, że możesz się nimi zająć? Ha, oczywiście, to będzie łatwe. No nie, Ginę wie, o co chodzi. Ale Bardok im przerywa, bo Bardok wie, ale nie puszcza pary. To nie będzie konieczne. Wykonaliśmy misję podbicia tej planety. Podążanie za tymi, którzy uciekli, jest stratą czasu. Jeśli kiedykolwiek tutaj wrócą, sprawimy, żeby tego żałowali. Póki co, mamy inną misję do wykonania. Zostałem poinformowany, że jedna z naszych drużyn tajemniczo zniknęła na jednej planecie, którą badali. Naszą misją jest polecenie tam i sprawdzenie, co się z nimi stało. Podczas tej misji będziemy działać razem, więc mam nadzieję, że wszyscy wykonacie swoje obowiązki. Bardok daje side-eye, po prostu spogląda na Ginę, bo wie, że ona tak naprawdę pomogła tym ludziom uciec. A Ginę smutna mówi tak, rozumiem, przyjęto. W drodze na następną misję Ginę po raz pierwszy w swoim życiu zaczęła wątpić, czy jej decyzja o zostaniu wojownikiem jest słuszna. Nie mogła zmusić się do zabijania. Nie była jeszcze świadoma faktu, że niedługo będzie musiała użyć całej swojej mocy i odwagi, żeby przezwyciężyć następną przeszkodę. No i lecimy na tę planetę lodową, która bardzo uroczo wygląda, jest cała skuta lodem. Ginę, na co czekasz? Wyłaź ze swojej kapsuły i chodź nam tutaj pomóc. Wszyscy się ubrali. Nie wykrywam nic na skauterze. Jesteście pewni, że to miejsce? Nagle mówi Shugerz bez wątpienia. Ale masz rację, niczego tutaj nie ma. Coś jest nie tak. Ej, co jest? Ginę nagle staje na jakiejś minie i wybucha. Bardok rzuca się jej na ratunek, ale jest już za późno. Wybuch niszczy chyba kapsułę, którą przyleciała Ginę. A gdzie jest Ginę? Uratowana przez Bardoka, ale kapsuła została zniszczona, ale to są kapsuły jednoosobowe. Ten atak wziął się znikąd. Gdybyśmy przyjęli go na ciała, nikt by nie przetrwał. Skąd to się wzięło? Kto mógłby coś takiego zrobić? Bardok, bardzo ci dziękuję. Jestem wdzięczna, że mnie uratowałeś, ale mógłbyś mnie odstawić? A, racja. No i mamy, szybko przeszliśmy w takim razie do tego momentu. Mamy faktycznie tego mechanicznego psa, który jakiegoś wilka, w zasadzie to jest smok, jaszczur, chyba nie wiem co to jest. To coś zniszczyło moją kapsułę, ale teraz idzie po nas. Myślę, że już wiem, dlaczego straciliśmy łączność z naszą drużyną. Odsuńcie się, ludziki! Sprawię, że ta kupa mięsa... Okej, dobra. Nieważne. Nie ma... On tylko nastawił brudkę, żeby go podrapać. Ojej, może to jest jakiś kotek. Ej, twój Kiblas nawet go nie zranił. Tora, Shugerz, uciekajmy stąd teraz! W zasadzie uciekajcie. Bardok wydaje im komendę, żeby uciekali, bo są za blisko tego metalicznego, kosmicznego kotka. A niech to, nie dość, że jest twardy, to jeszcze szybki. Jeśli Bardok by nas nie ostrzegł, zostałaby z nas papka, mówi Shugerz. No tak, bo Bardok musiał wam mówić, żebyście uciekali, bo sami nie macie oczu. To niszczy nasze kapsuły, patrzcie, to atakuje kapsuły. Ginę, słuchaj, musimy odwrócić jego uwagę, żeby nie niszczył naszych kapsuł. Racja, zaatakujmy razem. Ginę i Fasza łączą siły, atakując tego kosmicznego jaszczura i wygląda na to, że atak dwóch kobiet tutaj zostawił ślad na jego ciele. Myślę, że chyba tylko go dodatkowo zezłościłyśmy, ale przynajmniej odwróciłyśmy jego uwagę. Jaki jest teraz plan? Szczerze mówiąc, nie przemyślałam tego aż tak bardzo. No nie, odwróciły jego uwagę, a smok zaczyna ziać ogniem w ich stronę. Atak leci w stronę dwóch kobietek. Szybko, Ginę, musimy odbić ten atak razem. To dość pokaźna energia, nie wiem, czy będziemy w stanie to odbić. Ginę i Fasza współpracując chyba dały radę to odbić, ale i tak przyjęły jakieś obrażenia. Obie, aż się dymiąc, upadają na ziemię. A niech to, wszystko mnie boli, mówi Fasza. Chyba ten potwór to za dużo dla nas. Żyjesz, Ginę? Tak, ledwo, ale będę to jutro czuła. Mam nadzieję, że ten potwór nie ma więcej niespodzianek.
Ginę, Fasza, uciekajcie! Nagle krzyczy Tora, bo ogon tego jaszczura leci w jej stronę, a one tylko nastroszyły swoje ogony i się przytulają przestraszone. Nie wiem, czy one obie się w ogóle nadają za takie misje. Fasza, jeśli faktycznie później była taką bezlitosną wojowniczką, to myślę, że po latach przebywania w drużynie Bardoka po prostu się zahartowała. Ale fajnie widzieć tutaj, że obie są przestraszone i to Borgos musi je tutaj ratować. Borgos łapie tego jaszczura za ogon i wyrzuca go w powietrze, ciska nim w skałę. Wow, Borgos jest naprawdę silny. Ja wiem, że tutaj są inne nazwy, ale jestem przyzwyczajony do tych, które są, powiedzmy, angielskimi nazwami. Tutaj są oryginalne japońskie, prawda? To Teppo, Tora, Toma, Pumbukin uratował nas. O to właśnie chodzi. Teraz mamy szansę na kontratak. Co to jest za robocik? Ktoś się pojawia za plecami Faszy i Ginę. Kto to taki? Czekajcie. Przeczytamy sobie jeszcze 3 strony, zdecydowałem, bo miałem zamiar dojść do 60 strony, ale po pierwsze zaciekawiło mnie to, a po drugie szybko dość przeszliśmy, bo mamy tutaj dużo akcji. Faktycznie autor miał rację, mówiąc, że jest mniej tekstu i więcej akcji. Lepiej się to czyta. Można się skupić bardziej faktycznie na wydarzeniach i jest to bardziej dynamiczne. Dzięki temu, że nie musimy poświęcać 2 minut na czytanie tekstu na stronie. I mamy tutaj jakiegoś gościa, który... No, spójrzmy na jego ubiór. On ma ogon! On ma ogon i buty bardzo podobne do butów, które mają nasi bohaterowie. Czy to jest jakiś Saiyanin zmodyfikowany? Uderza jednym ciosem Borgosa w brzuch, ten jest wyrzucony i trafia w Shugesha. Co to do cholery jasne jest? Zaatakował Borgosa i powalił go jednym ciosem. Ale jakim cudem nie wykryliśmy go ze względu na nasze skautery? Co to jest za kreatura? Lepiej bądźmy ostrożni. Fasza, patrz, ma ogon, musi być Saiyaninem. Kto by pomyślał? Saiyanie niskiej klasy zdołali przetrwać walkę z moim zwierzakiem. Ale to nieważne. Zrobię to, co należy moimi gołymi rękoma. Ta planeta, tak jak wiele innych, będzie waszym grobem. Co to jest za gość? Ale to też jest Saiyanin. Czekaj, jesteś Saiyaninem, prawda? Kim ty jesteś? Dlaczego nas atakujesz? Też jesteśmy Saiyanami. Kamracie! Nie mamy powodu, by walczyć! Mówi Ginę, próbując tutaj zachowywać się jak... Nie pamiętam, jak się on nazywał, ten z Attack on Titan, ten blondyn, który był bardzo dobrym negocjatorem. Próbuje tutaj negocjować z nimi. Kolega Saiyanin? Kamracie? Nic nie rozumiesz, kobieto. Saiyanie nie znają takich konceptów. A ci kamraci, o których mówisz, to kłamstwo. Moi koledzy z drużyny nie zwlekali, by dźgnąć mnie w plecy i zostawić mnie na tej planecie, bym umarł. Jednakże moja chęć zemsty przytrzymywała mnie przy życiu i dzięki modyfikacjom, które wykonałem na moim ciele, tak tylko jak to będzie możliwe, wyeliminuję was wszystkich. Ej, to nie ma sensu. Jeśli chcesz się mścić, czy nie powinieneś mścić się na tych, którzy cię bezpośrednio zdradzili? Nie mamy z tym nic wspólnego. Nie rozumiesz tego, prawda? Ale jako, że nie wyjdziesz z tego miejsca żywą, nie ma sensu, żeby ci to tłumaczyć. Zobaczmy jeszcze. Ale i tak mu to... i tak tłumaczy. Nie ma sensu, żeby ci to tłumaczyć. Ale jestem antagonistą w fanmandze, więc czytelnicy nie będą wiedzieli, jeśli nie powiem. Moje imię to Kalion. Podczas mojej ostatniej misji, moi sojusznicy, moi koledzy z drużyny konspirowali przeciwko mnie i zostawili mnie tutaj, żebym umarł. Jednakże zostałem odkryty przez dziwnego naukowca, który potrzebował jakiegoś obiektu testów do swoich badań. Zaoferował ratunek, tak samo jak zwiększenie mojego poziomu mocy. W zamian miałem poddać się jako obiekt jego eksperymentów. Oczywiście, zaakceptowałem tę ofertę. Ale kiedy pierwszy raz oprzytomniałem, jego już nie było. To, co znalazłem jednakże, to było moje nowe i ulepszone ciało. Zdecydowałem poddać je testowi, podróżując do tej planety, która była zamieszkała przez potężne kreatury znane jako stalowi ryb, no to jest rozdzierać, rozdzieracze, stalowi rozdzieracze. Po pokonaniu jednego uświadomiłem sobie, że jestem w jakiś dziwny sposób kontrolować je, chyba dzięki cybernetycznym modyfikacjom w mojej głowie. Moim planem było to, żeby kontrolować tak dużo stalowych rozdzieraczy, jak tylko będę w stanie znaleźć, a potem użyć ich mocy, żeby pokonać i zrzucić z tronu króla Vegetę, a potem samemu zasiąść na tronie. Jednakże nadal nie mam siły, żeby to osiągnąć, ale rosnę w siłę z każdym mijającym dniem. Teraz już wiecie,
dlaczego nie mogę pozwolić wam uciec z tej planety. Dobra, wystarczy, bo się rozpłaczę przez tę twoją historyjkę. Jednak, mimo wszystko, zapamiętałem i zrozumiałem jedną rzecz. Jesteś tchórzem, który woli łatwy sposób rozwiązywania rzeczy. Ktoś jak ty, ktoś, kto porzucił sajańską dumę, nigdy nie mógłby zostać naszym królem. Poza tym próbujesz właśnie wyeliminować moją drużynę, a to jest coś, czego nigdy nie będę w stanie tolerować. Przepraszam, jeśli pokrzyżuję ci plany i zostawię jakieś wgniecenie w twojej puszce, ale będę musiał cię pokonać. Mówi Bardock, który z uśmiechem na ustach klika swoimi pięściami. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby zrobić sobie małą pauzę. Wow! Nie sądziłem, że będziemy tutaj mieli postać, która nie dość, że będzie Sajaninem, to będzie jeszcze jakkolwiek artykułować swoje myśli. Myślałem, że będziemy raczej mieli taką historię, która będzie nastawiona, tak jak tutaj wcześniej mieliśmy tego potwora, na walkę z potworami, które zamieszkują tę planetę i żaden Sajanin nie jest w stanie z nimi sobie poradzić, bo na przykład planeta ma bardzo dużo chmur, i nigdy tam nie widać księżyca, więc trudno jest tam przetransformować się w Ozaru. Coś takiego myślałem, że będzie, ale coś, co tutaj zobaczyliśmy, jest dość dziwną sytuacją, ale byłoby fajnie, gdybyśmy się dowiedzieli jeszcze kilku rzeczy na temat tego naukowca, bo jest to dość wygodne, że gość się pojawił, ten naukowiec, zmodyfikował tego Sajanina i sobie nagle zniknął w tajemniczy sposób, a ten Sajanin przeżył i jest silniejszy. Mam nadzieję, że ten wątek jeszcze będzie rozwinięty, bo gdyby nie było tak, to miałbym pewien niedosyt. Natomiast, póki co, rzecz, na którą czekam, to walka tego naszego kolegi Kaliona z Bardockiem. No i jaką rolę w tym wszystkim będzie pełnić Ginę i jej drużyna. Zobaczymy niedługo, póki co mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba i odsyłam was do autora. Linki do niego znajdziecie tradycyjnie w opisie. Dziękuję za oglądanie, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. I woda z kranu, wasze zdrówko. Dziana.